Dzień dobry, mówi Dorota Frajtak z Kreatywnie.com. Dziś mam dla Ciebie projekt anioła zdobionego techniką malowania dekoracyjnego. Ten anioł jest wykonany techniką laserową na płycie HDF i ma takie bardzo wyraźne, dosyć głębokie wgłębienia, które zaznaczają poszczególne kształty. I zaczynam od tego, żeby właśnie te wgłębienia wypełnić podkładem akrylowym. W tym przypadku korzystam i przy okazji sobie testuję podkład do drewna z Flera i muszę powiedzieć, że kompletnie spełnia moje oczekiwania. Mogę opisać go w taki sposób, że jest właśnie dosyć kruchy i bardzo ładnie przyczepny. Na płycie HDF sprawdził się super. I tutaj dwukrotnie, trzykrotnie nawet maluję za pomocą wałeczka, przygotowując powierzchnię tak, żeby była zupełnie biała. Teraz przygotuję strukturę w miejscu, gdzie anioł ma włosy. Nakładam pastę modelarską w taki sposób, żeby ta struktura powstała w wyraźny sposób. Kiedy ona sobie schnie, zajmę się skrzydełkami. Skrzydełka wyciskam, tak sobie wymyśliłam, to nie jest jakiś tam szczególny sposób, że skonstruuję z piórek wyciśniętych z masy modelarskiej. I tą masę wciskam w foremkę z piórkami, bardzo dokładnie dociskam palcem, no i później wygodnie wyciągam, ponieważ ta foremka jest taka dosyć miękka i układam sobie tak jak takie cegiełki na skrzydłach. Następnie każde to piórko kleję za pomocą kilku kropel kleju hobby i układam taką finalną kompozycję i czekam sobie najlepiej na następny dzień. Ponieważ te piórka wstępnie są miękkie, dosyć trudno je będzie malować, najlepiej odłożyć tą pracę na jakiś czas. I zaczynam moje kolorowanie. Teraz to jest praca, która jest właściwie zbliżona do kolorowanki i polega na tym, żeby w miejscach, gdzie farba ma być jasna, wprowadzić odrobinę wody i taką rozjaśnioną farbą za pomocą ściętego pędzla pokolorować wszystkie elementy, które wyznaczają właśnie te żłobienia, które wcześniej były przemalowane. Kolor cielisty wymieszałam sobie sama za pomocą tego bananowego i eleganckiego różu. To nie musi być jakby gotowa farba. No i teraz skrzydełka. Tutaj również farbę rozmaczam. Nasączam ją dosyć konkretnie wodą, tak żeby ona mi się powlewała we wszystkie zakamarki tych skrzydełek, ponieważ mam tam strukturę i robiąc to pomyślałam, że mogłam właściwie od tego zacząć, żeby pomalować skrzydła, a dopiero później przyklejać piórka, no ale zadziało się właśnie tak. Kolejny kolor nakładam za pomocą gąbki z otworkami, dzięki temu to nie będzie takie super jednolite i ten kolor miętowy mi się w taki ciekawy sposób tutaj ponakłada na te piórka wybiórczo, czyli nie będzie wszędzie. Teraz troszkę je spatynuję za pomocą ciemnego brązu z dużą ilością wody. Powlewam pędzelkiem właśnie ten ciemny brąz w różne zakamarki, a następnie troszeczkę papierem sobie to wszystko oczyszczę. Dzięki temu znowu wprowadzam bardziej przestrzenny efekt. A teraz kolej na metaliczny kolor, złoty, lingotto. Ten kolor trzeba bardzo mocno rozmieszać. Ta farba mineralna, metaliczna ma tendencję do tego, że opada na dno i ten kolor właściwy pojawia się dopiero po dokładnym wymieszaniu. Suchy pędzel i przecieram te moje skrzydełka złotym kolorem. No i mam właśnie ten efekt, który chciałam, czyli skrzydełka mam zakończone. Teraz włosy, wracam do kolorowania włosów. Tutaj używam również farbę rozwodnioną i chodzi o to, żeby rozprowadzić ją bardzo dokładnie, tak żeby oczywiście nie zalać też przy okazji buzi i nie zapominać też o brzegach, tak samo przy skrzydłach i przy każdym innym elemencie, żeby nie było tak, że bok jest biały, a włosy są ciemnobrązowe. No i teraz koloruję ubranka. Przy pierwszej warstwie każdej z tych rozwodnionych farb to wygląda słabo. Tu widać, to wygląda jakby to malowało małe dziecko. To jest naturalne, tym się nie zrażam i po prostu maluję dalej do momentu, kiedy ta farba będzie pięknie kryjąca. I to za chwilkę będzie widoczne tutaj, kiedy ja maluję tą złotą halkę, to widać, że i czerwony, i zielony jest już pięknie nasycony. Także to jest jakby wystarczające. No i ten złoty też nałożyłam dwukrotnie, tak żeby było idealnie.
postanowiłam tą haleczkę troszeczkę jeszcze podmalować z pękaniami. Użyłam sobie stempelka najprościej, bo chodziło mi o jasny kolor, tak żeby ten złoty nie był taki jednolity, czyli wprowadzam ten kolor jasny. I teraz tak, mam taki specjalny pędzelek, który maluje cieniutkie paseczki. On jest w taki sposób powycinany. Także można użyć takiego pędzelka, można to zrobić cienkim pędzelkiem po prostu i na tych spodenkach na dole robię sobie zielono-czerwoną kratkę, a na czerwonym płaszczyku zrobię sobie zielone paseczki, także można dodać jeszcze takie elementy. To są już takie elementy zdobienia, czy tu się pojawią szablony, czy się tutaj pojawią inne stempelki, to już naprawdę fantazja. No i ważne, żeby nie zapominać o tej buzi. Tam się przydadzą takie zaróżowione policzki, zrobione suchym pędzlem za pomocą takiego stukania. No ja też podbarwię troszeczkę usta, oczy na niebiesko. Na koniec wszystko przecieram papierem ściernym. Wszystko to znaczy tak, strukturę na włosach i troszkę buzię, te policzki i te jasne elementy. Ciemne elementy kryjące zostawiam, nie przecieram papierem, bo sobie to zniszczę. No i wszystko sobie zabezpieczam, tym razem woskiem, można lakierem, jak kto lubi i powoli zbliżam się ku końcowi. Chciałam powiedzieć, że zużyłam mnóstwo kolorów farb, ale miałam z tego ogromną zabawę, także polecam własne eksperymenty, dobór własnych kolorów i materiałów, które po prostu mam pod ręką. Jeżeli ten film Ci się podobał i wprowadza Cię w taki anielski nastrój, to koniecznie podziel się nim, podaj dalej, zostaw kilka słów od siebie, będzie mi bardzo miło. Do zobaczenia.